Wstawianie okna w ścianę łukową. Wstawianie okna w ścianę łukową rozpocznę od usunięcia ściany, którą zamienię na ścianę łukową. Zaznaczam ścianę i ją usuwam przyciskiem Delete. Mając włączone przyciąganie do punktu końcowego, wybieram narzędzie ścieżka i rysuję ścieżkę w miejscu, w którym była przed chwilą ściana. Zaznaczam ścieżkę, dojeżdżam do jej środka i przekształcam ją w łuk. Wysunięcie będzie 300. Enter. Ścieżka jest zaznaczona. Wykorzystam narzędzie przesunięcie, określę wartość odsunięcia i kierunek, w którym ścieżka zostanie odsunięta. W ten sposób odsuwam sobie łuk po to, żeby wykorzystać go do narysowania ścian. Muszę go jednak jeszcze rozciągnąć. Escape'em wyłączam funkcję, zaznaczam łuk i dociągam go do wierzchołków ścian. Jeszcze raz wybieram ścieżkę, dorysowuję brakujące fragmenty. Przełączam się na drzwi i okna, wybieram okno, zaznaczam parapet, określam jego głębokość 150 Enter, wybieram opcję Wstaw poza ścianą, sprawdzam jeszcze poziom wstawienia okna i wstawiam okno. Okno zostało umieszczone, przesunę je na środek łuku. W punktach przyciągania włączam przyciąganie do punktu środkowego, natomiast przyciąganie do punktu końcowego wyłączam. Zaznaczam okno, prawym przyciskiem myszy przesuwam przez 2 punkty, odnajdując środek okna, klikam lewym przyciskiem myszy oraz środek łuku, klikam kolejny raz lewym przyciskiem myszy. Escape'em wyłączam ruch. Zmieniam punkty. Wyłączam przyciąganie do punktu środkowego i ponownie przyciąganie do punktu końcowego włączam. Ścieżką dorysowuję fragment wydłużający wnękę okienną. Funkcją przytnij potwierdzoną przyciskiem Enter usuwam nadmiar ścieżki. Escape'em wyłączam ruch. Odległością mierzę odległość od ramy do końca ścieżki. 45 mm, wartość Y. Ponieważ chcę odsunąć okno, zaznaczam okno, prawym przyciskiem myszy wybieram przesuń. W osi Y o 55 mm przesuń, zamknij. Możemy sprawdzić wartość. Od ramy do końca ścieżki mamy 100 mm. Ścieżkę po zaznaczeniu rozciągam poza projekt. Wybieram prawym przyciskiem myszy kopiuj, klikam lewym poniżej, odsuwam w prawo o wartość 800 Enter. Escape. Mamy narysowany szkic naszych docelowych ścian. Przejdźmy do wizualizacji. We wizualizacji widzimy okno, jednak nad oknem brakuje nam sufitu. Dorysujemy sufit z elementów dowolnych. Wychodzę z wizualizacji. Sięgam po ścieżkę i po zewnętrznych ścianach obrysowuję pomieszczenie. Wykorzystam ją za chwilę do narysowania sufitu. Zaczynam od elementów dowolnych. Klikam lewym przyciskiem myszy w środek pierwszego obrysu. To będzie podest o wysokości 2600. W zakładce warstwa będzie nazywał się ściana. Jeśli potwierdzę rysuj, mając włączoną opcję płytek, program uwzględni płytki na płaszczyźnie łuku. W podziałach łuku mamy włączoną opcję dopasowaną do promieni. Musimy się liczyć z tym, że po przejściu do wizualizacji ściana będzie wyraźnie pocięta na segmenty. Jeżeli chcemy położyć na ścianę farbę, opcję płytek radzę wyłączyć. Rysujemy. Prawym przywołujemy funkcję, lewym przyciskiem myszy klikamy w kolejny obszar i rysujemy. Powtarzamy funkcję pod oknem. W tym przypadku zmieniamy wysokość na 900 i jeszcze raz to samo miejsce. Poziom będzie 2100, wysokość 500. Rysuję.
Użytkownicy programu CAD Kuchnia oraz CAD Decor Pro mogą poprzez wybranie narzędzia Ukryj element ukryć ściany oraz elementy dowolne i usunąć dodatkowe ścieżki, które widzimy na projekcie. Użytkownicy programu CAD Decor powinni odsunąć narysowane przed chwilą elementy dowolne od projektu, najlepiej w osi Y o na przykład 500 mm. Jeszcze ten jeden element. Następnie usunąć dodatkowe ścieżki, tak aby zostawić tylko obrys sufitu, który chcemy umieścić w projekcie. Wybieramy elementy dowolne, klikamy lewym w ograniczony obszar. To będzie sufit na poziomie 2600. W zakładce warstwa wyłączamy zmodyfikowaną nazwę warstwy i w tym przypadku możemy opcję płytek uruchomić. Rysujemy. Obiekty odsunięte należy przesunąć ponownie do projektu, wprowadzając minus przed wartością. Po przejściu do wizualizacji mamy okno w ścianie łukowej. Dziękuję za uwagę.